Jak uszczęśliwić swoją dziewczynę? Zrób jej szafeczkę z betonu. Gdy zobaczysz ten wyraz ekstazy w jej oczach w momencie chowania kosmetyków do szufladek, pomyślisz, było warto. Miłego oglądania. Pierwszy etap to przygotowanie formy. Do tego celu wykorzystaliśmy płytę HDF. W tym odcinku zamykamy temat betonowych dodatków do łazienki. Na koniec zostawiliśmy najtrudniejszy projekt – szafeczkę na kosmetyki. W tym przypadku bardzo przydatne było wstępne przygotowanie schematów. Założyliśmy, że korpus i fronty odlejemy z betonu, prowadnice wykonamy z pleksji, natomiast wnętrze szufladek z 4 mm sklejki. Gałeczki powstały na bazie śrub i żywicy epoksydowej. Wszystkie elementy formy zabezpieczyliśmy taśmą klejącą. Łączenie to zazwyczaj zabawa na 4 ręce. Przyda się też gorący klej. Prowadnicę postanowiliśmy wbudować w korpus. Tu pojawił się pierwszy problem, a mianowicie jak połączyć pleksji z betonem. 4 wkręty umieszczone w każdej prowadnicy świetnie zdały egzamin. Czas na kolejny etap – odlewanie betonowych elementów. Do wypełnienia formy użyliśmy mieszanki cementu portlandzkiego, piasku, czerni żelazowej, włókien polimerowych i wody. Do odpowietrzenia masy przydaje się szlifierka oscylacyjna, ale stukanie i wytrząsanie ręczne też się dobrze sprawdza. Nauczeni doświadczeniem, po pracach nad betonową lampką Edisona, w celu zwiększenia wytrzymałości korpusu, zatopiliśmy w jego rogach metalowe kątowniki. Po załaniu frontów szufladek na ich środkach umiejscowiliśmy śruby, później zastąpimy je gałkami. Dodatkowo, wykorzystując kawałki sklejki oklejone taśmą, wykonaliśmy wgłębienia do połączenia frontów ze sklejką w późniejszym etapie. Po około 72 godzinach wydobyliśmy gotowe elementy. W czasie, gdy czekaliśmy na utrwalenie betonu, zajęliśmy się przygotowaniem gałeczek. Gotowe elementy tego typu można znaleźć w markecie budowlanym. My, z uwagi na dostępne materiały, przygotowaliśmy je od podstaw z wykorzystaniem żywicy epoksydowej oraz śrub. Użyliśmy żywicy Epidian Deco z utwardzaczem w stosunku 10:3 oraz czarnego barwnika. Gotową mieszaninę przelaliśmy do formy silikonowej. Aby śruba znajdowała się na odpowiedniej wysokości, zastosowaliśmy magnesy. Utrwalenie żywicy trwało około 72 godziny. Dotarliśmy do najtrudniejszego etapu – przygotowania i mocowania wewnętrznej części szufladek. Wykorzystaliśmy do tego celu 4 mm sklejkę. Żeby uzyskać lepszą trwałość połączeń, wybraliśmy łączenie na zakładkę.
Przed skleniem wnętrza wykończyliśmy fronty. Przygotowaliśmy otwory na gałki. Wyrównaliśmy ścianki pilnikiem oraz papierem ściernym. Do sklenia wewnętrznych części szufladek użyliśmy kleju do drewna. Aby mieć pewność, że wszystko będzie pasować, elementy pozostawione do wyschnięcia włożyliśmy w betonowe fronty. Do przyklejenia betonowych frontów do sklejki wykorzystaliśmy klej montażowy. Pozostało jeszcze dodać prowadnicę. Wykorzystaliśmy do tego celu sklejkę i klej do drewna. Korpus szafki wykończyliśmy przy użyciu papieru ściernego i pilnika. Szafeczka stanie w łazience, dlatego wszystkie betonowe elementy zaimpregnowaliśmy. Na koniec wynikł jeszcze jeden problem. Jako że ciężkie fronty z betonu przeważają szufladki, musieliśmy dodać 4 górne prowadnice, które przykleiliśmy i przykręciliśmy do korpusu. Pozostał jeszcze wielki finał. Wkręcenie gałeczek oraz złożenie całości. A teraz krótkie podsumowanie. Przy takim projekcie bardzo przydaje się plan. Wszystkie prowadnice w betonowym korpusie radzimy dodawać na etapie jego odlewania, bo wiercenie w gotowym elemencie jest bardzo problematyczne. Szafeczka to bardzo uniwersalny dodatek. Sprawdzi się zarówno jako pojemnik na kosmetyki, jak i biżuterię. Mamy nadzieję, że zainspirowaliśmy Was do działania. Powodzenia! Jeżeli Ci się podobało, subskrybuj i daj kciuka w górę.